Cześć, witajcie na kanale Turtus Concept, ja jestem Kasia i dzisiaj zrecenzuję dla Was tablet XP Pen Deco 01 V2. Ten właśnie tablet będziecie mogli u nas wygrać w konkursie, który ogłosimy niebawem, także subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco, a teraz już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu otrzymałam maila z zapytaniem z firmy XP Pen, czy chciałabym przeprowadzić test tabletu Deco 01 V2. Tablet ten nie posiada sam w sobie ekranu, także używając go musimy wypracować sobie pewną koordynację oko-ręka, co przy odrobinie wprawy nie jest takie trudne. Jego powierzchnia robocza wynosi 254 na 159 mm, nieco mniej niż kartka A4. Jest to jeden z moim zdaniem lepszych wymiarów tabletów. Tablet ma 8192 poziomy nacisku oraz wykrywa pochylenie piórka. Posiada również 8 programowalnych przycisków, rozdzielczość 5080 LPI oraz bezbateryjne i bezprzewodowe piórko. Wszystko to mamy wypisane z tyłu opakowania. Aktualnie w czerwcu 2021 roku kosztuje około 250 zł. Linki do sklepów zamieszczę w opisie pod filmikiem. Ok, a teraz po wymienieniu wszystkich technikaliów przejdźmy do rozpakowywania pudełka. Jeszcze tylko wspomnę, że firma XP Pen nie miała wpływu na publikowane przeze mnie w tym wideo opinie i możemy jechać z tematem. Po otwarciu opakowania na wierzchu widzimy naklejkę z mailem oraz godzinami pracy serwisu. Trochę problemów sprawiło mi wyciągnięcie tabletu, tutaj uwaga do producenta, jakaś tasiemka bardzo ułatwiłaby to zadanie. Tablet był bardzo dobrze zabezpieczony, zapakowany w woreczek foliowy oraz miał na powierzchni przylepioną powłokę ochronną z informacją o konieczności jej odklejenia. To był duży plus, ponieważ ja początkowo nie spostrzegłam się, że na tablecie jest w ogóle coś przyklejone. Kolejne miłe zaskoczenie to dołączona powłoka ochronna, już taka właściwa dla ochrony powierzchni tabletu w trakcie użytkowania. Potem mamy woreczek z przydasiami i tu byłam pod dużym wrażeniem, bo oprócz karty gwarancyjnej, instrukcji, 8 zapasowych rysików, kabelka i przejściówek, znajdowała się w nim rękawiczka do tabletów graficznych. Zazwyczaj musimy kupić ją osobno. Kolejny element wyposażenia to podstawka pod piórko. Posiada ona również funkcję pomocniczą przy wymianie wyeksploatowanych rysików piórka. Tej funkcji nie testowałam, ponieważ po kilku dniach użytkowania tabletu nie miałam konieczności wymiany rysików. Pomimo tego, że zazwyczaj mam dosyć ciężką rękę do rysików, to nie było aż takiej konieczności. A dodatkowo, ponieważ chcieliśmy z Markiem przeznaczyć ten tablet na rozdanie, nie chciałam manipulować przy piórku. Kolejne w opakowaniu mamy piórko do tabletu i jest to dosyć typowy sprzęt tego typu. Posiada 2 programowalne przyciski i tak jak wspominałam, tablet wykrywa jego nachylenie i stosowany przez nas poziom nacisku. Do poziomów nacisku również trzeba się nieco przyzwyczaić, kwestia ta wymaga nieco wprawy. Do całego zestawu dołączony był list dla klientów z podziękowaniem i uśmiechniętą buźką od zespołu XP Pen. Moim zdaniem to bardzo miły gest. Tak prezentuje się całość zestawu. Szczerze mówiąc, moim zdaniem jego zawartością firma wyznacza nowe, lepsze standardy na rynku. Przed przystąpieniem do testów oczywiście od razu przywdziałam rękawiczkę ochronną, która, to trzeba przyznać, trochę grzała w czasie ostatniej fali upałów. A także zdjęłam folię transportową. Następnie przykleiłam załączoną właściwą powłokę ochronną. Oprócz tego, że zapobiega ona uszkodzeniom powierzchni roboczej tabletu, posiada również delikatną fakturę, dzięki której dużo przyjemniej korzysta się z urządzenia. Odrobinę bardziej powierzchnia przypomina fakturowaną kartkę papieru. Folia ma jedynie na samej górze pasek samoprzylepny, także jej ewentualne odklejanie nie powinno powodować aż tak dużych problemów, jak gdyby była klejona na całej powierzchni. Po wstępnym przygotowaniu obszaru roboczego do pracy postanowiłam sprawdzić kompatybilność urządzenia ze zwykłym tabletem. Dużym plusem Deco 01 V2 jest jego kompatybilność z Windowsem, MacOSem, Linuxem, Chromem czy Androidem. Urządzenie podłączamy za pomocą kabla i załączonych przejściówek USB micro USB lub USB-A na USB-C. Mój tablet to dosyć wiekowy Samsung, pobrałam na niego aplikację umożliwiającą rysowanie Ibis Paint X. Nie znam bliżej tego programu, jest to darmowa aplikacja na urządzenia mobilne i wiem tyle, że wielu osobom udaje się na niej tworzyć piękne grafiki. Mi osobiście akurat w tej aplikacji przeszkadzał nieco brak kursora zaznaczonego na powierzchni roboczej aplikacji. Chciałam jedynie sprawdzić, czy w ogóle tablet połączy się z tego typu mobilnym ekranem, tak jak obiecuje producent, i rzeczywiście udało mi się coś napisać i narysować przy użyciu rysika. Faktycznie aplikacja wychwytywała różnicę nacisku. Po testach na urządzeniu mobilnym zabrałam się za to, na czym mi osobiście zależy najbardziej, czyli testy pracy na komputerze.
I o ile do podłączenia do komórki czy zwykłego tabletu nie potrzebna jest żadna konfiguracja, to na PC musimy już zainstalować sterowniki, aby tablet graficzny działał jak najlepiej. Aby to zrobić, łączymy się z internetem, podpinamy obszar roboczy do komputera za pomocą załącznego kabla, sprawdzamy, czy wszystko działa poprawnie. Na tym etapie ja 2 razy musiałam zrestartować komputer, ponieważ kursor nie otwierał żadnych programów, jednak już po zainstalowaniu sterowników nie miałam żadnych problemów z tabletem i wszystko działało poprawnie. Aby pobrać sterownik, wpisujemy w przeglądarce adres xppen.com/download. Po wejściu na stronę wybieramy swój model, system operacyjny i najnowsze sterowniki. Po ściągnięciu pliku zip wypakowujemy i instalujemy sterownik, po czym możemy odpalić panel obsługi tabletu. Automatycznie uruchomił się on w języku polskim. W panelu można ustawić poszczególne opcje pod wszystkie 10 klawiszy. Klawisze nie są na wstępie oznaczone, co z jednej strony może być plusem, z drugiej minusem. Z jednej strony możemy je sobie zupełnie dowolnie przypisać do różnych funkcji, z drugiej strony pewnie chwilę czasu zajmie nam zapamiętanie, co pod czym zapisaliśmy. Klawisze ułożone są po 4 z przerwą i na niektórych mamy delikatne wypustki, które pomagają się w nich lepiej zorientować i pewnie dzięki temu łatwiej je zapamiętać przy częstym użytkowaniu. Nawet nie posiadając bardziej zaawansowanych programów, jesteśmy w stanie korzystać z tabletu nawet chociażby w programie tak podstawowym jak Paint. Nie wykrywa on wprawdzie poziomów nacisku, ale jest to i tak ogromny plus, że już z domyślnym systemowym programem jesteśmy w stanie od razu rozpocząć pracę. Tablet jest również kompatybilny z programami pakietu Microsoft Office, takimi jak Word, PowerPoint albo OneNote. Przyda się to, myślę, wielu osobom, niekoniecznie tylko grafikom, ale chociażby pracownikom w pracy zdalnej lub osobom robiącym kreatywne notatki. Kolejny program, w którym sprawdziłam użytkowanie tabletu, to polecany już przeze mnie wielokrotnie na tym kanale Inkscape. W najnowszej wersji program rozpoznaje już poziomy nacisku i ma możliwość używania customowych pędzli i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Oczywiście, jeśli chcemy kaligrafować za pomocą tabletu, musimy się do tego przyzwyczaić, w czym może nam pomóc stworzenie sobie linii pomocniczych. Również z wyłączonymi poziomami nacisku możemy tworzyć ciekawe grafiki i tu wszystko zależy po prostu od tego, co aktualnie projektujemy. Finalnym projektem, który chciałam zrealizować sprawdzając działanie tego tabletu, była grafika rastrowa, czyli taka złożona z poszczególnych pikseli. Jeśli jeszcze nie wiecie, na czym polega różnica między grafiką wektorową i rastrową, to tradycyjnie zapraszam Was po obejrzeniu tego wideo na nasz blog, tam mamy wszystko dokładnie wyjaśnione. Do stworzenia grafiki używam oczywiście również darmowego programu o nazwie Krita. Jest to program bardzo wysoko oceniany przez grafików i podobny do płatnego Adobe Photoshopa. Ponieważ zazwyczaj tworzę wektory, nie korzystam z programu Krita aż tak dużo, jednak na pewno jest on bardziej odpowiedni do tworzenia ilustracji cyfrowych niż GIMP, który lepiej sprawdza się przy obróbce zdjęć. Moim zdaniem przynajmniej. W Kricie ciekawe jest to, że jedne pędzle reagowały na nacisk zmianą grubości, a inne zmianą nasycenia koloru. Szkic kruka miałam już wykonany jakiś czas temu tradycyjnie, wykorzystałam go jako bazę pod tworzenie grafiki. Na początku stworzyłam jednolity kształt i wypełniłam go kolorem. Bardzo pomaga to później w kolorowaniu, ponieważ możemy na warstwie zablokować piksele transparentne, czyli kanał alfa i dzięki temu nie będziemy po prostu wyjeżdżać poza linię ogólnego kształtu. W taki sam sposób stworzyłam sobie kwiaty w tle, również wykorzystując stary szkic. Następnie stworzyłam cyfrowy obrys, ponieważ bardzo lubię estetykę prac z obrysem, chociaż czasem eksperymentuję i z pracami bez obrysu, wszystko dla zachowania kreatywności. Kolejnym krokiem było wycieniowanie całości rysunku. Na początku czułam się w tym nieco zardzewiała, ponieważ już jakiś czas nie bawiłam się malowaniem cyfrowym i głównie tworzę na co dzień w krzywych. Natomiast w miarę nakładania kolorów zaczęłam się tym coraz lepiej bawić. Fajnie pomagała też w tworzeniu rękawiczka, dzięki której ręka lepiej sunęła po obszarze roboczym. Pierwszy raz miałam z taką do czynienia, natomiast w pewnym momencie musiałam ją ściągnąć ze względu na akurat wtedy wysoką temperaturę otoczenia. Powiem Wam, że chyba dzięki tej recenzji wyciągnę z szafki i odkurzę swój tablet graficzny. Zazwyczaj, kiedy tworzymy wektory, możemy się posługiwać z sukcesem zwykłą myszką, natomiast już przy grafice rastrowej różnica jest o wiele bardziej zauważalna. Zwłaszcza jeśli chcemy tworzyć obrysy ręcznie, a cyfrowo, wtedy bez tabletu ani rusz, bo jeszcze nawet kolorowanie czy cieniowanie można by było wykonać bez piórka, choć oczywiście byłoby to mniej wygodne. Mi z tabletu korzystało się po tej chwili rozgrzewki bardzo wygodnie i nawet przekonałam się z powrotem do tabletów piórkowych bez monitora.
Jakiś czas temu myślałam, że odłożę Digital Painting do czasu, kiedy nabędziemy do naszego studia iPad, natomiast dzięki tej recenzji stwierdziłam, że chyba nie ma na co czekać i na razie wrócę do korzystania z budżetowego tabletu graficznego. Tym bardziej, że jest to również fajny temat na live'y, do których chcemy niedługo wrócić. Myślę, że jest to naprawdę dobra rekomendacja dla sprzętu, jeśli korzystanie z niego przywraca radość tworzenia. Teraz próg wejścia w grafikę cyfrową jest naprawdę niski. Darmowe programy graficzne, budżetowe tablety piórkowe, nie pozostaje nic innego, tylko chwytać za rysik i eksperymentować ze sztuką. Podsumowując, z czystym sumieniem jak najbardziej polecam zakup tabletu Deco 01 V2. Sprawdzi się nie tylko dla początkujących i doświadczonych grafików czy artystów, ale i dla studentów tworzących wizualne notatki czy pracowników na home office. Już niedługo na naszym kanale poinformujemy Was, jak wygrać w ten tablet w konkursie, który będziemy za niedługo organizować, także subskrybujcie, żeby niczego nie przegapić. Zapraszamy Was do oglądania też naszych innych filmów z tematów kreatywnych i grafiki. I w tym filmiku to już by było na tyle. Do następnego, pa!